Witam wszystkich serdecznie w kolejnym filmie. To jest pierwszy film z nowego cyklu, w którym będę tutaj składał zestawy do samodzielnego montażu. Czyli taki cykl zrób to sam. Dla mnie takie troszeczkę oderwanie od codzienności, gdzie spotykam się z elementami malutkimi, precyzyjnymi, z układami skomplikowanymi i czasami człowiek chciałby od tego odpocząć. A może też tymi filmami przekażę Wam jakieś przydatne informacje. No poza tym sprawdzimy tutaj te zestawy dostępne. Wszystkie z rynku chińskiego. Można kupić bezpośrednio, można u nas. Ale zobaczymy, czy one funkcjonują, jakie są z nimi problemy, jakie trudności w montażu i tak dalej, i tak dalej. Na pierwszy ogień idzie bardzo prosty zestawik do montażu. Każde następne będą troszeczkę bardziej skomplikowane. Jest według opisu to Colorful Voice Control Rotating LED, czyli jak widzimy tu płytka okrągła, mamy na niej diodki z założenia, tak to będzie, i to ma być sterowane głosem. Zobaczmy na początek, co nam przyszło w takim zestawie. Cena tego zestawu to jest około 5 zł, także to jest naprawdę niewiele. Wysypiemy sobie tutaj wszystko i mamy instrukcję. No niestety w tym wypadku, jako że jest to dostarczane, zamawiane bezpośrednio producenta, mamy tylko instrukcję w tym wypadku po chińsku. To nam niewiele da. Jest schemat. Schemat bardzo prosty. Mikrofon, wzmacniacz i układ CD4017, jak dobrze widzę, który steruje nam diodami. W zależności od podanych impulsów będzie po prostu przesuwał te diody. Tak mi się przynajmniej wydaje, z tego co pamiętam. W układzie co mamy? Mamy płytkę drukowaną solder maską, czyli tu będziemy to wszystko montowali. 2, 3, 4 rezystory. No i diody świecące różnego koloru. Będziemy musieli zobaczyć, jak sobie je wstawimy. Są białe, zielone, żółte, czerwone, niebieskie. Tranzystor, układ scalony 4017. Tu musimy uważać, jest to CMOS, żeby nie dotykać go, nie być naelektryzowanym, jak go dotykamy. Ja zawsze się rozładowuję, nie mam żadnych pierścieni do odciągania elektrostatyki, jak to powinno być. Po prostu już przez wiele lat nauczyłem się, że zanim usiądę do jakiegokolwiek montażu, to, że tak powiem, się rozładowuje o jakiś element metalowy, który jest połączony z innymi urządzeniami na stole. I jak praktyka pokazała przez tyle lat, to w zupełności wystarcza, ale łatwo taki układ zepsuć, zwłaszcza jakbyśmy chcieli to lutować lutownicą taką pistoletową z transformatorem i grotem w postaci kawałka miedzi, to szybko moglibyśmy taki układ uszkodzić. Jest podstawka, no i tu już pierwszy problem. Widzimy, ta podstawka ma mocno pogięte nóżki, także będziemy musieli troszeczkę to poprostować, no ale to jest kwestia pakowania. Układ scalony też ma nóżkę pogiętą. Kondensator, mikrofon, no i to wszystko, co tutaj potrzebujemy. Co potrzebujemy do montażu? No wiadomo, że będziemy potrzebowali lutownicę, żeby to wszystko lutować. To w każdym filmie będzie potrzebne, o tym nie będę wspominał. Cynę, także takie elementy tutaj nie są dostarczane, więc to musimy mieć. I co jest bardzo przydatne, co warto mieć, to jest jakiś najprostszy tutaj multimetr. A przydatny on będzie naprawdę nam do pomiaru rezystancji. Możemy oczywiście sobie odczytywać z pasków, jakie tu widzimy. Ja już niestety w swoim wieku problemy z widzeniem mam, więc nie jest to dla mnie przyjemne i nie chcę mi się też czegoś takiego robić. Tu wydaje mi się, że jest brązowy, troszeczkę tutaj brązowy, chyba czarny, nie, czerwony, czarny, brązowy, czyli by to wychodziło, że to jest brązowy, to jest 2, czarny 0, a jakie tu powinny być tak naprawdę? 20 kg, dwie sztuki, no to by się zgadzało.
200 i mnożnik. Także 2 kg. Ale jeżeli ktoś chce odczytywać z kodów, to te tablice kodów tego typu są dostępne w internecie. Ma dobry wzrok, może się tutaj bawić. Ja jednak, tak jak powiedziałem, jest to szybsze, wygodniejsze, a przy okazji też upewnimy się, że mamy rezystor odpowiedniej wartości, a nie jakiś uszkodzony. Więc po prostu biorę miernik i mierzę 19,6 i drugi rezystor 19,5. Czyli to są te rezystory 20 kg. To jest rezystor, już po paskach widzę, że 4 na początku. 470 ohm mamy taki w spisie, mamy i kolejny 2 mega. No więc wszystko wiemy, wszystko się zgadza. 2 mega, a przepraszam, dobrze widzę? Nie, 20 kg 2 sztuki, 2 mega 1 sztuka. Czyli rezystory mamy pomierzone. I co dalej w tym zestawie? Zestaw, tak jak powiedziałem, jest prosty. Natomiast no tu jest pewnie coś napisane odnośnie diodek świecących, ale po chińsku. Nie mamy nigdzie podanego koloru, jaki powinniśmy sobie wstawić. No ale to chyba nie ma większego znaczenia, bo to się ma w kółko kręcić. Więc każdy może sobie zrobić tak jak chce. Ja po prostu będę wkładał i lutował po 2 diody. Tak, po 2 są tak z tego koloru, czyli damy. A może nie, może na przemian po prostu sobie dam. No nie ma to tutaj żadnego znaczenia, nie jest to wskaźnik poziomu, wskaźnik niczego, także tutaj możemy to sobie zrobić tak jak chcemy. Montaż jak zwykle zaczynamy od elementów pasywnych, czyli podstawka, rezystory, kondensator, mikrofon. Tu z mikrofonem mamy oznaczone w taki sposób, takie krzyżyki, takie strzałeczki no na mikrofonie. Nie wiem, czy to będzie widać. Jedna część ma coś takiego również, czyli to zakładam, to jest ta część połączona z obudową, czyli masa. No, sprawdźmy sobie też miernikiem na przykład tutaj, czy będzie połączenie tej końcówki z obudową. Tak, praktycznie 0 ohmów. Czyli jak widzicie miernik, no nie było miernika teraz w zasięgu tutaj kamery. Także miernik najprostszy, ale taki, który przynajmniej będzie mierzył napięcie i rezystancję, bardzo w tym momencie się przyda. Ja w tej chwili odpalam lutownicę i zacznę tutaj wkładać te elementy i lutować. Oczywiście nie będę całego procesu pokazywał, bo on zajmuje trochę czasu, ale najważniejsze fragmenty zapewne zobaczycie. Lutownica się już grzeje, ja w tym czasie wezmę tutaj, naprostuję te nóżki. No oczywiście jeszcze, wiadomo, będą potrzebne ucinaki boczne, żeby ucinać końcówki elementów, no i jakieś szczypce, obcęgi do takich prostych praw. Także takie podstawowe elementy tutaj wyposażenia warsztatowego są potrzebne, żeby coś takiego zrobić. No muszę tu niestety te nóżki po kolei powyginać. No w tej chwili lutownica się grzeje. No trochę mocno są pogięte. I te obcążki, te cęgi tutaj troszeczkę za duże się wydają, ale może uda mi się naprostować na tyle, żeby ta podstawka weszła do płytki. Więcej nie potrzebujemy. No już chyba widać, jest lepiej. Ładniej to wyszło i zaczynamy montaż, tak jak powiedziałem, od elementów najbardziej pasywnych zaczynamy, czyli właśnie na przykład podstawek. No, wejdzie nam. Tu jeszcze troszeczkę ta nóżka jest zgięta. Musimy sobie poradzić. Także widać pierwszy prosty zestaw, ale już parę problemów mamy. Oczywiście czysto mechanicznych, nie wiemy jak będzie z elektroniką. No ale się okaże. Dobrze, podstawka jest włożona. Ona na szczęście się trzyma i nie wypada.
No więc zaczynamy. Trzyma się? Trzyma. Zaczynamy lutowanie. Ja może tutaj pierwsze lutowanie pokażę Wam w taki sposób troszeczkę dokładniejszy, jak to wygląda. Bo mam tutaj odpalony również mikroskop. Podrzucimy tą płyteczkę pod mikroskop. No i tutaj już powiększenie jest, jak widzicie, bardzo duże. Widać te otwory z nóżkami i bardzo, bardzo mocno to widać. I ja tak na szybko zrobię pierwsze lutowania pod mikroskopem. Dobrze oczywiście w pewnych momentach jest mieć jakieś urządzonko, statyw, który będzie tą płytkę przytrzymywał. Wtedy będzie na przykład nam wygodniej lutować. No ale wszystko oczywiście też zależy, kto jaki wzrok ma. No ja już, tak jak powiedziałem, w moim wieku troszeczkę gorzej. Muszę się posiłkować tutaj dodatkowymi wspomagaczami, więc nie wszystko tutaj idzie tak jak trzeba. No i zacznijmy pierwsze lutowanie. W tej chwili płytka leży, nie jest przymocowana, więc każde dotknięcie będzie mogło powodować jej przesunięcie. Kładziemy cynę, przytykamy lutownicę. No i pierwsza końcówka przylutowana, całkiem ładnie. Teraz, żeby podstawka się nam trzymała, zrobię to samo na przeciwległym końcu. Jest. No i teraz możemy spokojnie lutować pozostałe końcówki. No mi jest troszeczkę tutaj niewygodnie, bo nie chcę zasłaniać głową. Muszę tak zrobić, żeby to było widać. Więc troszeczkę, jak widzicie, idzie to dosyć szybko i sprawnie. I podstawka z jednej strony jest przylutowana. I teraz czas na drugą stronę. Ważna jest odpowiednia temperatura. Wszystko zależy, jaką mamy cynę. Ja mimo wszystko używam cyny ołowiowej. Jednak dużo lepiej się lutuje z taką cyną. Aspekty ekologiczne zostawiam innym. Odpowiednia temperatura. Jeżeli mamy możliwość ustawienia, ja mam w granicach 300 do 350 stopni. I tak to u mnie funkcjonuje. I ta część już tutaj jest zrobiona. Zrobiłem tutaj przybliżenie, bo teraz będziemy już montowali płytkę, więc nam potrzebny jest widok na płytkę. I co następnego? No następne będą rezystory. Tu mamy te dwie sztuki po 20 kg. Na płytce mamy podane, w które miejsce one idą akurat w tym wypadku, więc nie będzie problemów z ich dopasowaniem. Nóżki zaginamy, wkładamy. Trzyma się. Jeżeli nie zegniemy za mocno tych nóżek, to po włożeniu one się, te rezystory, będą trzymały ładnie. Nie będą nam wypadały do lutowania. Tu mamy rezystor 2 mega ohmy i gdzieś powinien być 400, jest 470. 2 mega idzie tutaj. I 470 tutaj. I rezystorki mamy włożone. Jeszcze dorzucę kondensator. No, trzymają się dobrze. A dwa kondensatory są. Ten ma na obudowie 1 mikro 50 V. Aha, czyli tutaj wkładamy. No i przy kondensatorach elektrolitycznych, tantalowych trzeba pamiętać o polaryzacji. I tu jest ładnie narysowane, że ta jaśniejsza część, czyli minus z tej strony, plus z drugiej, więc sobie wkładamy.
przyginamy, no i leży. Tu oczywiście przy lutowaniu trzeba będzie albo podtrzymać, ewentualnie możemy sobie nóżki podgiąć w jakiś tam sposób. Niektórzy to robią na krzyż, niektórzy rozciągają bardziej. Są różne metody, na przykład można tak zagiąć i wtedy czasami to nam pomaga. Minus tutaj, plus tutaj. Teraz trzeba pamiętać, że zamieniliśmy miejscami. Wkładamy, to się przegina i możemy tak przylutować i potem dogiąć, albo widzicie, ten lata, ten się trzyma. No takie wskazówki w pierwszej części, później już o tym nie będę mówił. To są rzeczy, żeby sobie ułatwić montaż, tak samo ewentualnie z diodami. Bo jak widzicie, one będą wypadały, czyli albo musimy je trzymać, albo sobie odpowiednio te nóżki przygiąć. Dało nam to coś? No niewiele, bo przy obudowie te nóżki się nie przygięły, możemy rozszerzyć i tak dalej, i tak dalej. To już zależy od elementu, ale takie zabiegi się stosuje, żeby łatwiej było lutować, żeby elementy nie wypadały. Co do diod świecących, również pamiętamy, że diody mają polaryzację, czyli plus i minus. Najprościej mówiąc, dłuższa nóżka to plus, krótsza minus i na płytce też mamy zaznaczane. Dodatkowo mamy zaznaczone, z której strony jest ścięcie, bo diody, no tutaj ciężko widać, z jednej strony są ścięte. Tego typu 5 mm diody mają ścięcie przy katodzie, czyli krótszej nóżce, więc też wiemy, jak to wkładać. Więc ja się biorę za lutowanie bez gadania. Pierwszą partię elementów mamy przylutowane. Wyszło jak wyszło. Robiłem to w tym momencie jeszcze pod kamerą, więc z daleka, także tutaj niektóre te luty troszeczkę mają za dużo cyny. No ale to tak jest, jak się tego nie robi na widoku. No i teraz odcinamy wszystkie niepotrzebne tutaj nam końcówki. Końcówki są odcięte. Teraz pozostałe elementy, czyli tranzystor i mikrofon. Podstawowe elementy na płytce mamy już zamontowane i teraz jeszcze zostały nam diody. No tak jak powiedziałem, wrzucę tu sobie je tam na przemian. Obojętnie jak one będą, bo nie ma to większego znaczenia. Diody zostały przylutowane, ale jak widzicie, nie wygląda to zbyt pięknie. Lutowałem tylko po jednej nóżce. Po pierwsze dlatego, że możemy sobie teraz nawet bez lutowania tutaj te diody poprawić. Ewentualnie jak chcemy, żeby było bardzo dokładnie, to teraz po prostu trzymając w ręku, każdym jedną sobie tak pięknie tutaj poprawiamy. Diody już są przylutowane z obu stron. No już teraz widać, że jest to dużo lepiej, dużo ładniej. A więc tylko zostaje nam obcięcie końcówek i układ jest zmontowany. Co teraz? No teraz trzeba go po prostu uruchomić, czyli musimy włożyć ten układ scalony, poprawić mu tutaj zgiętą jedną nóżkę. Układy scalone w odpowiedniej pozycji powinny być. Układ ma wycięcie, podstawka ma wycięcie, które również musiało trafić w wycięcie na płytce drukowanej.
No i wkładamy. Troszeczkę trzeba nóżki odpowiednio dogiąć, bo tak z automatu nam to nie wejdzie. O. I weszło. No jest zmontowane. Z tej strony mamy miejsce do podłączenia zasilania, więc zaraz tutaj dolutuję 2 kabelki, podłączę do zasilacza. Na płytce co prawda mamy napisane 3,5 V. Tutaj jest napisane 4,12. No ja zasilę to 5 V i zobaczymy, czy działa, czy nam to się udało. Płytka już jest podłączona. Jako końcówki do podłączenia zasilania wykorzystałem oczywiście ucięte nóżki z diodek, żeby wykorzystać elementy. Podpięte jest do zasilania, no i zobaczmy, czy będzie to funkcjonowało. Uwaga, załączam zasilanie. No świeci się dioda. O, halo. No działa, coś tam robi. No czyli działa tak jak napisane było, że ma się zmieniać w zależności od dźwięku. Co prawda zgaszę tu światło może na chwilę, żeby było może troszeczkę ciemniej. Halo, halo. No, ostrość musi złapać. Halo. No widać, że te diody B są, tutaj u mnie to lepiej widać, te diody czerwona, żółta, zielona są bardzo kiepskiej jasności. Najbardziej ta biała i niebieska tutaj świeci, ale układzik działa. No taki bajer, możemy gdzieś sobie go wsadzić i od dźwięku będzie nam reagował. Będzie się to w kółko kręciło. Taka zabaweczka. Czyli pierwszy układ mamy zmontowany. Pełen sukces. No układ był bardzo prosty. Także następne układy będą coraz bardziej skomplikowane, ale dużo trudniejszych w montażu, łącznie z elementami podstawowymi SMD. Także jeżeli Wam się spodobał ten pierwszy odcinek tego cyklu, to zapraszam tutaj do oglądania kolejnych części, jak również no nazwijmy to poważniejszych filmów, które też niebawem będę przygotowywał, dotyczących no już takich spraw zarówno serwisowych, pomiarowych, jak również każdych z różnych innych dziedzin życia, jakie tu można na kanale znaleźć. Tak sobie głośniej mówię, żeby patrzeć, jak to sobie miga. Także działa to w ten sposób. Dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnych filmów. Do zobaczenia.